Jak pierwsze generacje Renault Espace patrzą, co teraz Renault wyprawia z ich następcami, to przewracają się w grobie, rowie albo najpewniej na złomowisku. Bo w 2013 roku Renault wymyśliło sobie, że Espace już nie będzie rodzinnym vanem, tylko będzie, uwaga, crossoverem. I coś nie pykło. Więc minęły zaledwie 2 lata i Espace'owi zrobiono facelifting. Pytanie, czy ten facelifting poprawi jego rynkową sytuację. Lifting ów miał przede wszystkim upodobnić Espace'a do innych modeli marki, czyli na przykład Australa, którego niedawno już testowaliśmy, albo Rafale. I słuchajcie, poszło im tak dobrze, że nawet pracownicy w salonach nie odróżniają teraz Scenica od Australa i od Rafale, bo przody tych samochodów są identyczne. Wygląda przystojnie, tak bym powiedział. Naprawdę wygląda ładnie i fajnie, niemniej jakbyśmy zakryli znaczek Renault, to równie dobrze można by pomylić to auto z jakimkolwiek Peugeotem. Choćby. Też Francuz, ale Francuz Francuzowi nierówny. Natomiast jak patrzymy z boku, no to linię ten samochód ma już zupełnie inną niż Austral i Rafale. Ponieważ został wydłużony o 20 cm względem Australa, tam jest oczywiście też inny rozstaw osi i jednocześnie jest tam o 1,5 cm dłuższy od Rafale, który ma dokładnie tę samą platformę i ten sam rozstaw osi. Ale nie jest już ta bryła tak finezyjna jak w przypadku tamtych samochodów. Widać, że tutaj pociągnięto dach płasko aż do końca, że ta dupka to jest taka troszkę doczepiona, to jest taki plecaczek, ale wszystko zrobiono to po to, żeby tutaj zmieścić w bagażniku dodatkowy rząd foteli, bo Espace występuje jako 5- i 7-osobowa wersja i ta 7-osobowa ma być takim oddaniem hołdu tego prawdziwemu Espace'owi, który był vanem. Przy okazji liftingu oczywiście też zmieniono nieco tył samochodu, ale też poprawiono jego właściwości aerodynamiczne. Zmieniono m.in. mocowania lusterek, szyby mamy grubsze, przeprojektowane uszczelki, a to wszystko również po to, żeby w kabinie były mniejsze hałasy z powietrza opływającego nadwozie. Nowe wzory felg, w naszym wypadku mamy tutaj, no chyba z 19 mnie się wydaje. 20 nawet, 20-calowe felgi. Jak w życiu jest z nim? Jak stoi, to wygląda na większego, niż świadczą o tym takie czyste parametry pod tytułem długość, 472 cm. Ile to kosztuje? Najtańsza wersja niespełna 190 000 złotych i jest wersją 5-osobową, do 7-osobowej dopłacić trzeba niespełna dychę. A jeżeli weźmiemy sobie taką wersję full wypas, czyli Iconic, jak w naszym przypadku, plus do tego head-up, szklany dach, reflektory, Matrix Vision i kilka innych dodatków, to rachunek może zamknąć nam się kwotą nawet 250 000 złotych, ale oczywiście to jest cena cennikowa, bo jak wskoczycie sobie na Findcar, to są tam wszystkie renóweczki, wszystkie inne marki. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. A akurat Espace'ów mamy tylko 2, choć możliwe, że jak odcinek będziecie oglądali, to będzie ich już trochę więcej, bo jedne wypadają, inne wpadają na ich miejsce. Cały czas pula samochodów się powiększa. To takie Espace'y są przecenione o 30-40 tysięcy złotych, a nawet w momencie nagrywania odcinka można było znaleźć jeszcze takiego przedliftowego z 2024 roku, który był przeceniony z grubo powyżej 200 tysięcy na około 160. I pamiętajcie, Findcar tylko autoryzowani dealerzy, auta nowe i używane, żadnych komisów, Januszy, kombinacji, brokerów. Tak? Jasne? Jasne. Świetnie. To idziemy dalej ze Espace'em i zaglądamy mu pod maskę, gdyż tutaj teraz Renault daje Wam wybór. Wybór ten brzmi następująco. Możecie mieć to, albo nie będziecie mieli nic, bo nic innego tutaj nie mamy i nie wstawiamy. Jedyny napęd, jaki istnieje w Espace'ie, to jest Hybrid e-Tech 200. I mamy tutaj podstawę pod tytułem silnik 1.2, 3 cylindry, 130 koni mechanicznych i zaledwie 205 Nm. Ale oprócz niego jest oczywiście silnik elektryczny, który ma 68 koni mechanicznych, a oprócz niego jest jeszcze jeden silnik elektryczny, który pełni już rolę tylko rozrusznika-generatora i ma kuni 38. Łączna moc cała systemowa tego to jest 200 koni mechanicznych, a w zasadzie to 199 dokładnie, a moment obrotowy to i tutaj nie łączą tych momentów, bo piszą w danych technicznych, że 250 Nm z silnika spalinowego i 250 Nm z silnika elektrycznego.
Oczywiście wszystko trafia na przednią oś za pośrednictwem takiej skrzyni, jaką znamy z Australa, czy jaką znamy z Rafale, czyli ze skrzyni, której nikt nie zna, nie znamy jej również my, bo nikt do dzisiaj nie rozpracował tego, jak ona dokładnie działa. Wiadomo tylko, że ma 15 biegów według Renault. I to 15 biegów służących do jazdy do przodu, bo jest jeszcze przełożenie do jazdy do tyłu, ale chyba jedno, niemniej nie piszą dokładnie, ile tych przełożeń jest. No tak czy siak wszystko to brzmi skomplikowanie i jak przekonaliśmy się jeżdżąc i Australem i Rafale, równie skomplikowanie i dziwnie działa podczas jazdy. Zapewne tu będzie inaczej, ale to już sobie opowiemy o tym potem. Napędu na 4 koła brak, nawet w opcji, natomiast seryjnie w najwyższych wersjach jest tutaj układ 4Control, czyli 4 skrętnych kół, tylna oś również pracuje. Zależnie od tego, z jaką prędkością jedziemy, to skręca do 5 stopni albo w tym samym, albo w przeciwnym do przednich kół kierunku. Przede wszystkim poprawia to manewrowalność samochodu, bo średnica zawracania dzięki temu rozwiązaniu to jest o ponad metr mniejsza i tylko 60 cm większa niż w przypadku Renault Clio. A jak jedziemy szybciej, to ma to poprawiać stabilność i prowadzenie samochodu. Co więcej, to jak bardzo wychyla się ta tylna oś, można sobie regulować z ekranu multimedialnego, kiedy ustawiamy sobie tryby jazdy. No nie jest zbyt uroczy ten tył, szczególnie na tle właśnie Rafale, które jest naprawdę piękne, na tle nawet tego, jak to się nazywa, ten Austral, Australa, którego Wam pokazywaliśmy. No tutaj powiem Wam, to jest jakieś takie nawet nie tyle zaskoczenie, co pewnego rodzaju, powiedziałbym, nieporozumienie. O, teraz widać, ale silny zrobiłeś. Nie będą wreszcie pisali w komentarzach o tym, że balans bieli im się nie zgadza. Teraz to można byłoby dać ujęcie tego bagażnika do katalogu Renault i też można by napisać, tak jak w katalogu Renault, że jest taki zajebiście wielki. Bo wyobraźcie sobie, że w wersji 5-osobowej napisali, że ma, uwaga, 680 litrów, a w wersji 5-osobowej, że ma, uwaga, tych litrów 520, czyli sporo mniej, ale tak na oko, jak tutaj sobie patrzycie, to on ma tych litrów maksymalnie 300. Podają dla tego bagażnika chyba z 18 różnych wartości i nie możecie się połapać, która jest jaka. Bo wartość jest podana przy przesuniętej maksymalnie kanapie do tyłu, przy przesuniętej maksymalnie kanapie do przodu. Wartość do rolety, której teraz nie ma, bo jest tutaj, zaraz ją założymy. Wartość do dachu i można się w tym wszystkim pogubić. Załóżmy, że teraz mamy z przesuniętą kanapą do tyłu i jak założymy sobie roletę, to 477 litrów bagażnika. Bo taką, jedna z danych tak głosi. Jedna z, podkreślam. No, przyznacie szczerze, że dupy nie urywa ta pojemność. O Jezu. Sposób montażu tej rolety też dupy nie urywa. A to chyba dlatego, że trzeba teraz jeszcze pionowo trochę ustawić te fotele tu. Dobra. Przyjmie się. No i teraz rzekomo mamy tutaj 477 litrów, ale to 477 litrów wygląda tak bardziej na 377 litrów. Jest tutaj po prostu płytko, co więcej. Ten otwór jest taki jakiś mały, spionizowany, klapa otwiera się bardzo nisko. To już jest maks, na jaki mogę ją podnieść, wyżej już nie pojedzie. Jest poza bryłą całą nadwozia, więc żeby tu cokolwiek włożyć, to ja za każdym razem będę tutaj walił albo wstając po włożeniu bagażu, albo podchodząc do samochodu będę musiał uważać. Średnio, bardzo średnio to widzę. Mało funkcjonalne bagażniki, widać to już na pierwszy rzut oka, ale nie uprzedzajmy faktów, zobaczmy. No tak nie ma mowy. Będzie nam blokowała tutaj roleta. Wszystko, co mogę zrobić, to położyć tę walizkę na płasko. Zaraz nasz asystent planu i jednocześnie mój majordomus przyniesie tutaj drugą walizkę. Proszę. I to jest wszystko, na co możemy tutaj liczyć przy przesuniętej do tyłu kanapie. O jest, jeszcze fatalnie działająca roleta. I co gorsza, zobaczcie, jaki tutaj pozostaje wąski pasek widoczności do tyłu. Jednocześnie ta wycieraczka jest taka maluteńka, zobaczcie jak to wygląda. Kurde, to ja mam taką ściągaczkę do szyb większą w domu, w łazience, żeby szybę oczyścić. No jakaś kpina. I w lusterku wstecznym naprawdę macie tylko taki wizjerek, jak jest bardzo upaćkana ta szyba, a przy takiej pogodzie jest non-stop uwalona, tak że po tej stronie i tu w tym pasku nie widzicie nic. Widoczność do tyłu w tym samochodzie jest katastrofą. Po prostu katastrofą.
Więc jak ktoś sobie kupuje SUV-a po to, żeby mieć lepszą widoczność, to niech nie kupuje zdecydowanie S-Passa, bo to jest jakiś żart. Przedziwnie to wszystko zostało wymyślone. Ta podłoga bagażnika jest jakaś taka wysoka, a przecież to nie jest plug-in, tylko mamy tutaj normalną hybrydę, gdzie akumulator to tylko 2 kWh pojemności. No dobra, ale tu mamy dosyć głęboki schowek, w który rzeczywiście możemy sobie wrzucić jakieś graty, a jak go w ogóle wyjmiemy, przepraszam bardzo, silny, to jeszcze możemy tutaj na siłę poupychać rzeczywiście jakieś plecaczki, no coś tam będzie. O, cukierek. Opcji za 800 można mieć koło tutaj dojazdowe. O, i macie wtedy łatwiejszy dostęp do tego koła zapasowego. A jak nie, no to tak jak mówię, możecie tutaj sobie jakieś drobne graty trzymać, kiedy koła nie macie. Jak jedziecie w 5 i nie macie rolety, no to możecie pokusić się o to, żeby umieścić walizki tak i wówczas bryła całego samochodu jest zaletą, ponieważ jest mocno ścięty ten tył. Ten otwór nawet widać jest taki bardzo kwadratowy i zobaczcie, wchodzą tutaj walizki i nawet nie wystają nam. Więc takie 3 duże spokojnie wchodzą, niemniej nadal ta widoczność tutaj pozostaje mizerna do tyłu przez lusterko wsteczne, ale jest naprawdę dużo lepiej. A jak jedziemy w 7, no to bagażnika nie ma prawie wcale. Nie wiem, jak oni wymierzyli, że to jest 212 litrów. Tu nawet mi kabinówka nie wejdzie w pionie, żeby się zamknęła klapa bagażnika. Ale znowu, jak sobie byśmy to wszystko stąd pousuwali, to takich kabinówek tutaj ze 2-3 tam głębiej wepchniemy i na to jeszcze położymy jakieś plecaki. Jak na 4,72 m długości, to jest to po prostu niezłe rozwiązanie. Natomiast bagażnik sam w sobie po prostu rozczarowuje. To się składa. No nie, o ja pierdzielę. O żeż ty w dupę kopane. Ja p***ole. Jezus Maria. Masakra. Małe dzieci to może jakoś się tutaj przecisną. Ale to tutaj jak przyjdzie nawet nastolatkowi wsiąść, to jest jakiś koszmar. Miejsca, no jak widzicie, za dużo to tutaj nie ma, nigdzie. Tutaj no jak sobie, dobra, tak usiadłem, to miejsce na kolana mam, ale wtedy ten, co siedzi przede mną, nie ma go wcale. Co tam, ty tak wsiadłeś? No dobra, jo. No nie wiem, kto by musiał tutaj siedzieć, żeby było wygodnie. Jeszcze tutaj dodatkowo jest pod spodem belka wzmacniająca, więc tych nóg nie można trzymać tutaj tak blisko, tylko trzeba je trzymać tam daleko. Fakt, wchodzą mi nawet moje wielkie syry pod ten fotel, ale nie wyobrażam sobie, naprawdę nie wyobrażam sobie tego samochodu w charakterze 7-osobówki, która ma zawieźć Was i nawet 4 czy 5 Waszych dzieciaków gdzieś dalej. Noga mi została! Podjedźmy do przodu. No powiedzmy, że matka jest trochę niższa. O, teraz je wygodnie. To do tyłu. No i powiem Wam, że jeżeli chodzi o przestronność tylnej kanapy, to jest naprawdę bardzo dobrze. Nie to, że dobrze, ała. Wkurzające jest to, że nie ma tutaj takiej wajchy fajnej, tylko trzeba pociągać ten sznurek, ewentualnie składać to o tutaj z tej strony, pociągając dźwignię od góry. Ale jest to mało intuicyjne. Fajnie by było, żeby tu była po prostu wajcha, tak jak często bywa w tego typu samochodach. Tutaj mamy składany podłokietnik, który jednocześnie pełni taką funkcję rękawu na narty, bo w momencie, kiedy go złożyliśmy, w ten sposób, no to tam pozostaje przestrzeń, nie ma tu żadnej półeczki. Więc z jednej strony jest to zaleta, pod tytułem przewiozę sobie dłuższe przedmioty, z drugiej strony jest to wada, bo jak wiozę tam jakieś graty drobniejsze, to w momencie hamowania wszystko mi tutaj wleci do środka. Tylko 2 isofiksy. Tutaj i tutaj na miejscu środkowym nie ma, ale za to jest na miejscu pasażera z przodu, więc w całym samochodzie są 3. Na tylnej kanapie, tak jak mówiliśmy, nie ma. Jak tutaj będziemy chcieli trzecią osobę po środku przewieźć, to owszem jest tunel środkowy, ale jest bardzo niski i jednocześnie jest dosyć szeroki i tutaj długi, więc można rzeczywiście usiąść sobie po środku. Dzieciak nawet będzie miał tutaj dosyć wygodnie i nawet nad głową pozostaje sporo miejsca. Generalnie pozycja jest bardzo w porządku. Wysoko oparcie poprowadzone, więc mam pełne tutaj podparcie pleców. Dosyć wysoko siedzę, naturalna pozycja dla kolan, dużo miejsca nad głową. Może tutaj za blisko jest jedynie
ta część, ale ona jest miękko obita i jest całkiem w porządku. Siedzi się naprawdę na tej kanapie dobrze i to trzeba uczciwie i głośno powiedzieć. Nie ma trzeciej strefy klimatyzacji, są tylko nawiewy, są za to 2 gniazda USB-C i tutaj już nie będzie kłótni, które do którego się podłączy, bo są centralnie umieszczone. Jeden bierze jedno, drugi bierze drugi, a ten, co siedzi po środku, nie bierze nic i jedzie z rozładowanym telefonem. Tutaj, no to mamy miękkie, to nawet mamy miękkie, mamy prawdziwe przeszycie. Całkiem ładne są te wstaweczki i te elementy. Plastik jest niestety tutaj na podszybiu w tylnych drzwiach, natomiast w przednich już jest miękko i tutaj też już plastikowo, natomiast całkiem spore kieszenie w drzwiach, pozwalające nawet przewieźć nawet 1,5 litrową butelkę wody. Oprócz tego kieszenie, a raczej siateczki w oparciach przednich foteli. Tu materiałowo jest już znacznie lepiej, ponieważ ten fragment mamy miękki dosyć, przypomina fakturą skórę, jest fajny w dotyku. Tu jest podobnie, tutaj mamy przeszycie. U nas jeszcze jest Harman Kardon, który dodatkowo kosztuje około 4000 zł, ma 11 głośników, prawie 500 watów mocy, no i oświetlenie ambiente, które też można sobie sterować. Wtedy mamy tutaj takie listewki i oczywiście w paru elementach wnętrza również. Nie ma żadnego wow efektu, ale to wszystko jest porządnie zmontowane i naprawdę niezłej jakości. Natomiast bagażnik i trzeci rząd siedzeń to totalne rozczarowanie, a raczej śmiech na sali, kiedy weźmie się pod uwagę to, jak to auto się nazywa, czyli Espace. Jeżeli chodzi o wnętrze, deskę rozdzielczą, konsolę środkową, ekrany, kierownicę, to upodobnił nam się Espace też do Australa i też do Rafale. Generalnie wsiądziecie do jednego z tych samochodów i nie będziecie w stanie rozróżnić na pierwszy rzut oka, w którym z nich siedzicie. Detalami się dosłownie różnią, a nawet może i to nie, bo 2 tygodnie temu testowaliśmy Australa i przeżywam déjà vu. Niemniej mamy tutaj naprawdę estetycznie zrobione wnętrze z bardzo fajnych i przyjemnych materiałów. Tutaj pojawia nam się nawet imitacja drewienka. Bardzo ładne są te wszystkie listwy LEDowe, nie ma ich za dużo, tak idealnie, żeby stworzyć jakiś fajny nastrój we wnętrzu, ale Was nie przytłoczyć i nie oślepić. Całe tutaj to podszybie deski rozdzielczej jest zrobione z miękkiego materiału. Ładnie wkomponowany head-up, który jest w zestawie z podgrzewaną przednią szybą za 3500 zł. Fajny ten głośniczek Harmana Kardona tutaj. No naprawdę robi to wrażenie dobrze zmontowanego, bardzo dobrze nawet powiedziałbym. Tutaj nic nawet nie drgnie. Fajnie, że te ekrany są delikatnie obniżone względem deski rozdzielczej, więc nie górują nad całością. Estetycznie zostało to zrobione. Czytelność multimediów nie pozostawia wiele do życzenia. Może mogłyby działać ciutkę szybciej, natomiast układ taki jak Android Automotive stosuje, bardzo będzie odpowiadał tym, którzy na co dzień obcują z telefonem komórkowym czy z tabletem, bo jest to wszystko czytelne. Nawet nie przeszkadza mi fakt, że niektórymi funkcjami, jak podgrzewanie foteli, steruje się tutaj z ekranu, a nie fizycznymi przyciskami, bo to działa najzwyczajniej w świecie szybko. Pozostał panel do klimatyzacji tutaj na dole, nie do wszystkich funkcji, ale do większości tych najpotrzebniejszych, czyli na przykład ustawienie temperatury, prędkości wentylatora, podgrzewanie szyby tylnej czy przedniej, ale o ile nadmuch na szybę przednią uruchamia się tutaj, to żeby już włączyć jej podgrzewanie tymi niteczkami, drucikami zatopionymi w szybie, to już trzeba kliknąć tutaj na ekranie. Ale to są naprawdę niuanse i drobne rzeczy. Mamy asystenta Google, mamy mapy Google'a wbudowane, możemy instalować sobie aplikacje, więc generalnie w zasadzie nawet nie musicie podłączać, jak nie macie takiej potrzeby, smartfona tutaj poprzez Apple CarPlay czy Android Auto, bo wszystko jest wbudowane w multimedia. Czytelne zegary z kilkoma różnymi możliwościami ustawień ich interfejsu. I tu są najpotrzebniejsze rzeczy. Wygląda to wszystko naprawdę estetycznie i ładnie. Tu mamy półeczkę. Coś na wzór lotniczej przepustnicy. Natomiast jak ją przesuniemy do tyłu, to tu mamy 2 uchwyty na kubki, 2 gniazda USB-C, jeszcze gniazdo zapalniczki. Jak ją sobie przesuniemy do przodu, to mamy tutaj po prostu jakąś rynienkę na graty, ale ona jest plastikowa tam od spodu, podobnie jest w podłokietniku, też sam plastik, ten podłokietnik jest malutki, nie rozumiem dlaczego tam nawet kawałka wykładziny nie włożono po to, żeby przedmioty się nie przesuwały i nie hałasowały, które tam wrzucamy. Natomiast w świetnym miejscu jest ładowarka indukcyjna, bo widzimy telefon, jest łatwo dostępny, wkładamy, wyjmujemy, tu jak jest, to jest jeszcze lepiej, więc naprawdę za ergonomię
duży plusik. Bardzo fajnie działają też wszystkie przyciski na kierownicy, które wydają się być haptyczne, ale w istocie wcale takie nie są, bo normalnie one się klikają, tylko wyczuwają, po której stronie z nich położyliście palucha. Tutaj się steruje też trybami jazdy, no i oczywiście te tryby można sobie również personalizować. Jak sobie je personalizujecie, tutaj zaraz wejdźmy w te ustawienia auta, proszę. Jak sobie je personalizujecie, to możecie sobie personalizować nawet tryb komfortowy i o tym właśnie mówiłem, możecie sterować sobie zwrotnością pojazdu, czyli tym, jak ta tylna oś ma się bardzo w stosunku do przedniej wychylać, jak mają skręcać te tylne koła, czy bardziej, czy mniej. Po co mielibyście to ustawiać? No na przykład jak jedziecie trochę szybciej, może Wam przeszkadzać to, że auto nie to, że bardziej nerwowo, ale tak bardziej gwałtownie i bardziej spontanicznie reaguje na każdy ruch kierownicą. Więc może Wam to na przykład przeszkadzać, będziecie woleli znieczulić ten układ i żeby on działał jak standardowa oś. No ale to taki bajer, powiedzmy. Bardzo mocno grzeje kierownica i ma tylko 1 stopień ustawień, więc jak ją tylko podgrzejecie, to od razu ją wyłączacie. Nie ma możliwości tutaj włączenia takiego pośredniego ustawienia. Fotel kierowcy i tylko fotel kierowcy, bo fotel pasażera tej funkcji nie ma, ma funkcję masażu. Tylko ona nie nazywa się funkcja masażu, tylko aktywowane podparcie lędźwiowe. I są 3 różne sekwencje i różne natężenie, ale polega to na tym, że on tylko mniej więcej tutaj od kości ogonowej gdzieś tu do tej wysokości Was masuje, pompując specjalne poduszki w oparciu. Więc działa to tak sobie, szczerze mówiąc, ten cały masaż. No i to ustrojstwo, czyli 3 dźwignie przy kolumnie kierownicy. Jedna do zmiany przełożeń, druga do obsługi wycieraczek przednich i tylnej i trzecia do obsługi multimediów. I naprawdę zdarza mi się często, że chcę ruszyć i włączam wycieraczki. A jak chcę włączyć wycieraczki, to mogę na przykład sobie pojechać do przodu. Na szczęście, jak chcę włączyć wycieraczki podczas jazdy i ruszę tą dźwignią, to nic się nie stanie. Niemniej umiejscowienie wszystkich 3 w jednym miejscu no jest troszkę karkołomnym pomysłem. To jest kamera. Kamera, która po pierwsze dba o to, żebyście nie zasnęli podczas jazdy i zwraca Wam uwagę, że nie skupiacie się na drodze, ale też rozpoznaje Waszą twarz po to, żeby wczytać Wasze ustawienia. Czyli jak z samochodu korzysta kilka osób, to ona rozpoznaje, kto akurat wsiada do auta, ustawia fotel, ustawia nawet multimedia czy stacje radiowe pod tę konkretną osobę, oczywiście o ile to wcześniej było zaprogramowane. No i mamy tutaj taki sam napęd jak we wspomnianym już wielokrotnie Australiu czy Rafaliu, Hybrid E-Tech 200, który nie wiadomo jak działa, naprawdę. Niezbadane są wyroki tego, co ten napęd tutaj zrobi. Po pierwsze, odpalanie na zimnym to jest koszmar, jeżeli chodzi o pracę silnika spalinowego. Jak jest zimno, to on zawsze będzie się uruchamiał po to choćby, żeby dogrzać sprawniej wnętrze, żeby się rozgrzać, a wówczas terkocze ten 3-cylindrowiec okrutnie. Jak się rozgrzeje, już jest trochę lepiej, ale przy niższych prędkościach, przy starcie, to jest jakiś dramat. Nawet jadę teraz, zdjąłem nogę z pedału gazu, on pracuje i mam wrażenie, że cała buda chodzi. Po drugie, cały ten napęd ma 4 możliwości pracy. To znaczy, albo przednie koła napędza tylko silnik elektryczny, albo przednie koła napędza tylko silnik spalinowy, albo przednie koła napędzane są przez oba te silniki naraz po to, żeby wygenerować jak najlepsze osiągi, najwyższą moc i moment obrotowy. Albo też silnik spalinowy może pracować, ale nie napędza wtedy bezpośrednio kół, tylko pełni rolę generatora. Przez ten generator trafia energia do akumulatora, a koła są napędzane przez silnik elektryczny. I każdą tę zmianę czujecie w tym samochodzie. Jak babcie kocham. Z jednej strony nie macie pojęcia, jak to działa, a z drugiej strony wiecie, że działa chaotycznie i nigdy nie wiecie, co się wydarzy. Bo albo jest zaskakująco dynamicznie i macie wrażenie, że jedziecie na elektryce i mówi, kurde, jak on się fajnie odpycha. Po czym nagle te wszystkie konie dochodzą do wniosku, że to my se wejdziemy teraz w inny tryb działania i 20 z nas idzie na urlop. I to potrafi się wydarzyć nawet podczas przyspieszania. Jedziecie fajnie, żwawo, wartko i nagle tak jakby odcięło Wam połowę mocy, jakby stwierdził sterownik, że z tym. Natomiast bardzo dobrze jest tutaj zestrojone zawieszenie. W dodatku cicho, fajnie pracuje i też przejazd po tej drodze z płyt pokazuje, że bardzo dobrze jest zmontowane całe wnętrze w tym aucie.
Naprawdę, nie jest to taka typowa miękkość wielu francuskich samochodów. To jest już taki bardziej fajny złoty środek, jak w przypadku na przykład Volkswagenów. Naprawdę niesamowicie dobrze tutaj wszystko nam wybiera, więc takie połączenie tutaj komfortu jazdy z pewnością prowadzenia jest na wysokim poziomie. O, teraz ewidentnie ruszył sobie na tej elektryce. I tę elektrykę ma naprawdę bardzo sprawną. Wiele hybryd nie jest w stanie tak sprawnie tylko na motorze elektrycznym rozpędzić się do 50-60 km na godzinę. Trzeba tam lizać ten pedał gazu, a tutaj przychodzi mu to z łatwością i z ochotą. Mimo że ma tylko 68 koni ten silnik, to ma 250 Nm, więc całkiem przyzwoicie i naprawdę dosyć ładnie do tych 50 na godzinę rozpędza Espasa. Natomiast jak tylko trochę energii z akumulatora ubędzie, albo jak tylko przekroczymy te 50 na godzinę, to dzieje się to. Jadę 55 na godzinę, a silnik pracował jakby na 3000 obrotów, po czym zmienił bieg, nigdy nie wiecie jaki to jest bieg, co on zrobi. Trzeba się przyzwyczaić i zostawić to, żeby jemu samemu. Niech on sobie decyduje o tym wszystkim, bo jak człowiek zacznie się w to zagłębiać i próbować to zrozumieć, to najzwyczajniej w świecie zwariuje. Natomiast niestety w pewnych okolicznościach drogowych ma to swoje wady, bo tak jak powiedziałem, następuje nagły ubytek mocy. I tak jakby skrzynia się zastanawiała, który ona ma bieg wrzucić z tych 15 w tym momencie. Dużo niewiadomych tutaj jest, tak bym powiedział. I dokładnie podobne odczucia miałem z Australa i z Rafale. Natomiast dla tych, którzy jeżdżą spokojnie, którzy nie zwracają na to uwagi, którzy mają to po prostu w pompce i w zasadzie nigdy nie wbili pedału gazu w podłogę, to wszystko będzie absolutnie bez znaczenia. Ale mogą się też rozczarować, jak na przykład na drodze krajowej przyjdzie im wyprzedzić jakiś samochód. Nagle. I w połowie tego wyprzedzania okaże się, że ten Espas nagle 30 koni tam zdechło, albo i 50. A teraz dla odmiany, i nie wiadomo co robi. Miał włączony silnik spalinowy, po czym przeszedł na elektrykę i wtedy dopiero zmienił bieg i pojawiło się takie jakieś dziwne szarpnięcie. No mówię, sam układ w sobie działa bardzo chaotycznie i bardzo niezrozumiale, więc lepiej nie zagłębiać się w technikalia. Najważniejsze, że to jedzie. Jedzie, uczucia z dynamiki są bardzo dobre momentami są średnia to podejrzewam dokładnie te 8,8 sekundy do setki, o których mówi producent, ale na przykład Austral zaskoczył nas bardzo tym, że do setki był naprawdę powolny, w sensie nic się tam nie działo, a nagle jak przyszło nam zrobić przyspieszenie na trasie szybkiego ruchu z 80 do 120, to nas bardzo zaskoczył, aż zrobiliśmy duże oczy, bo chyba tam poniżej 6 sekund wyszło, a nawet poniżej 5 może, więc okazał się zaskakująco dynamiczny. Bardzo mocna rekuperacja, którą dodatkowo możecie sobie sterować łopatkami przy kierownicy i to jest bardzo fajne, one nie zmieniają przełożeń. Teraz w najniższym położeniu, tutaj w zasadzie samochód w ogóle nie odzyskuje energii, chyba że nacisnę pedał hamulca, to wtedy zaczyna w pierwszej fazie hamować rekuperacyjnie, a dopiero potem używa fizycznego hamulca. Natomiast moje doświadczenia są takie, że samochód ma brązowe od rdzy tarcze hamulcowe, bo w ogóle nim nie hamowałem normalnie, bo sobie ustawiałem rekuperację na poziom 4 i to zwalnianie jest tak wyraźne, że zobaczcie, on się zatrzymuje prawie całkowicie, do zera, dosłownie jedzie 2 km na godzinę. Toczy się, a nie jedzie, w momencie, kiedy muszę nacisnąć pedał hamulca. Tak ma sprawną i dosyć mocną tą rekuperację, a hamuje oczywiście sobie tym silnikiem elektrycznym. Troszkę za krótkie siedzisko. To jest raz. 2, nie mam możliwości zrobienia sobie kołyski tutaj z tego siedziska, tylko ono jest w jednej pozycji. Jest ten fotel troszkę za miękki i często boli mnie dupa i po nim i tak było dokładnie już w przypadku Australa, którego testowaliśmy. Za to fajne podparcie boczne, jest ta funkcja masażu, który coś tam Was pomizia, bardzo dobre ogrzewanie, wysoko umieszczony w idealnym miejscu zagłówek i generalnie bardzo fajna pozycja za kierownicą, gdzie mam i dużo miejsca nad głową i tu się przyjemnie czuję i pod szybie mam takie szerokie, że spokojnie mogę sobie trzymać tutaj ramię. Podłokietnik niby jest w dobrym miejscu, ale nie jest w dobrym miejscu, bo jest nieregulowany. Jak tutaj trzymam łokieć, to jest wszystko ok, ale jakbym chciał tak trzymać i tu kierownicę, to już trzymam na bardzo twardym elemencie. W dodatku tutaj na łączeniu właśnie tego ozdobnego piano elementu tej ramki i tutaj plastikowego niestety czegoś, które kryje się pod ala skórą, ale jest niemiłe dla łokcia, więc ten łokieć jest w
takim miejscu tutaj, gdzie to najzwyczajniej w świecie człowieka uwiera. To ładnie obszyte, ale nie miękkim materiałem, tylko jest twarde, niemniej tak wyprofilowane, że nie ma ostrych krawędzi, więc sobie wygodnie mogę tutaj opierać kłolanko. Ekran nieco nachylony w moją stronę, bardzo dobrze widoczny, łatwo z niego wszystko mogę obsłużyć, nie odrywając pleców, nawet delikatny zapas mi pozostaje. Miejsce na okularki, a do tego jeszcze lustereczko, żeby obserwować, jak dzieci w trzecim rzędzie sikają do kubeczków, ewentualnie kłócą się o USB-C. Ale na przykład nie ma interkomu, który zdarza się w 7-osobowych SUV-ach, nawet tej wielkości, czy tam ciutkę większych. W katalogu możecie przeczytać, że Hybrid E-Tech 200 w S-Passie będzie zużywał średnio 4,8-4,9 litrów paliwa, ale są to opowiastki, które należy między bajki włożyć. Nie wiem, jakie musiałyby być warunki. Super optymalna temperatura, wiatr w plecy, no idealne, po prostu idealne. W rzeczywistości nawet teraz nie jedziemy z dużymi prędkościami, bo przecież do 90 na godzinę, 60, 70, 50, swoją drogą fatalnie działa tutaj system rozpoznawania znaków. Bardzo często się myli. I średnie zużycie to jest 6,8 litra. Jak tylko jest mroźno, to ta hybryda i tak musi częściej uruchamiać silnik spalinowy, żeby za jego pomocą dogrzewać wnętrze. Żeby on był cały czas rozgrzany. I to zużycie paliwa to z moich doświadczeń wynika między 7 a 8 litrów i to niezależnie od tego, czy jedziecie bocznymi drogami, czy poruszacie się po mieście, czy wyjeżdżacie na ekspresówkę. No, ekspresówka i autostrada to już będzie bardziej 8 litrów paliwa, no ale jeszcze za chwilę się przekonamy, jak sobie wyjedziemy na nasz testowy odcinek S8 i przez parę kilometrów pojedziemy stabilnie 120 na godzinę. No teraz mamy 6,2. Teraz na przykład, przy 50 na godzinę dopiero włączył sobie silnik spalinowy, a na tej elektryce naprawdę bystro i fajnie się rozpędzał. Natomiast znowu, teraz już przy 70-80, gdzie mam na 5% wciśnięty pedał gazu, czy tam 10, no to już stwierdził, że on na przestrzeni 5 km na godzinę 8 razy zmieni przełożenie. I czuć to było. Tu się włączył silnik elektryczny, tu spalinowy, tu elektryczny się wyłączył, tu znowu spalinowy się włączył, pracowały razem, a w tym czasie skrzynia 8 razy zmieniła bieg. Takich 68 dB średnio przy 120 km na godzinę. Akceptowalny wynik. Są samochody, które robią to lepiej tej klasy, takie, które robią to gorzej. Powiedziałbym, że uczciwa średnia. Niemniej subiektywnie słychać szumy powietrza i to mam wrażenie, że opływające dach ten szklany. Więc możliwe, że bez niego byłoby zauważalnie ciszej. Bo tu w okolicach słupków A, czy lusterek przeprojektowanych jest naprawdę dobrze. Same lusterka też są naprawdę wielkie. I generalnie widoczność w całym samochodzie, poza tą tylną szybą, jest naprawdę niezła. Pomimo, że mamy tutaj dosyć szeroki ten słupek A, jeszcze z zabudowaną częścią w drzwiach, tym trójkątem tutaj, to i tak na ukos widoczność jest całkiem niezła, a dzięki ogromnym bocznym lusterkom tam do tyłu też świetna. No trochę to rekompensuje to, co widać w tym. Chociaż jak jest czysta ta tylna szyba, to jeszcze nie ma dramatu. Jeszcze nie ma dramatu. Natomiast jakbyśmy mieli ją upaćkaną, to ta wycieraczka maleńka, która czyści ten wizjerek, a nie szybę, no to jest koszmar jakiś. Zużycie paliwa przy 120 km na godzinę. Żadnych hamowań gwałtownych, żadnych gwałtownych przyspieszeń, 7,8 litra paliwa. Sporawo jak na hybrydę i jak na takie osiągi. Jak polecimy 140, to z moich doświadczeń wynika, że ono jeszcze wzrośnie i to będzie bardziej 8,5 litra, czasami nawet bliżej 9. I przez ostatnich kilka dni dokładnie tyle ten samochód spalał. Zależnie od stylu jazdy 7-8 litrów paliwa. Czy to miasto, czy to trasa, czy to boczne drogi. Myślę, że latem te wartości będą niższe. Teraz mamy minus 6 stopni, jednak ten silnik spalinowy częściej się załącza. Musiał na początku się rozgrzać, chociaż wtedy później resetowałem komputer pokładowy. Myślę, że to będzie nawet około litra mniej, tak średnio. No ale to jest i tak bardzo dalekie od tych niespełna 5 litrów, które obiecuje nam Renault. Pewnie w cyklu miejskim, w korkach, gdzie 80% jazdy
będzie pokonywana na silniku elektrycznym, to faktycznie możemy liczyć na bardzo małe wartości, bardzo niskie, gdzieś tam w okolicach, myślę, 6 litrów paliwa. Ale kręcąc się wokół miasta, po bocznych drogach, po trasach szybkiego ruchu, no to bardziej będzie to 7, a nawet może 8 litrów. I wówczas na jednym zbiorniku paliwa, który ma tutaj 55 litrów, przejedziemy około 600-700 km. To i tak uważam, że to jest niezły wynik. No to tryb sport. Poka teraz, co umiesz, Renault. 8,8. O, i rusza jakby chciał, a nie mógł. Ten silnik spalinowy jest na niskich obrotach. Teraz, od 80 zaczął jechać. No dokładnie to samo, co w Australu. Dopiero przy 80 mu się przypomniało, że on chce, żebym przyspieszał. A dobra. 9,39, czyli pół sekundy gorzej niż podaje fabryka. O kurna, jak się super łamie. No wyraźną widać różnicę. Naprawdę. Wow, to jest ten metr różnicy, zdecydowanie. Silnik spalinowy w ogóle nie wchodzi na obroty. W ogóle. On się odpycha na początku. O, teraz zaczął. Od 50 na godzinę zaczął wchodzić na obroty. Przy 70 jakby zmienił bieg, a przy 80 sobie przypomniał, jasne, jechać trzeba przecież. On od 80 do 100 sprawia wrażenie innego samochodu. 9,62 w ogóle teraz. Jakiś koszmar. Co to jest za konstrukcja tej hybrydy? Jeszcze raz wam pokażę. Wbity pedał gazu w podłogę. Puszczam hamulec. Słyszycie silnik spalinowy? Nie, bo on teraz nie działa. On ma 1000 obrotów. Od 50 zaczął się nakręcać, a przy 70 na godzinę tak jakby, kurna, przecież jeszcze ja mam turbosprężarkę. Jeszcze ja mam drugi silnik. No tak, no zapomniałem. I teraz zobaczycie, jeszcze zrobimy pomiar 80-120 na ekspresówce i będzie, założę się, zaskakujący. Ale 3 mocniejsze przyspieszenia i zużycie paliwa nie podskoczyła zanadto, bo tylko do 7,8-7,9. Więc zaletą takiego rozwiązania może być to, że podczas przyspieszania on zużywa mniej energii. Przy stabilnych prędkościach to zużycie będzie większe, tak jak na ekspresówkach na autostradzie, ale w mieście, gdzie częściej jednak przyspieszacie i hamujecie, on będzie korzystał głównie z silnika elektrycznego i tam to zużycie paliwa będzie znacznie niższe, ograniczone. Bo nawet jak bystrzej będziecie chcieli przyspieszyć, to on i tak pojedzie tylko na elektryce. Dobra. I w piec. O, i teraz przy 120 postanowił zmienić bieg i też trwało to 5 sekund. Ale 80-120, 5,62 sekundy. Naprawdę bardzo dobry wynik. Niesamowicie jest to zrobione, niesamowicie głupio. I najgorsze jest to w tym układzie, że po prostu można się tutaj zdziwić. Następuje nagle przy tych 120 tutaj zmiana przełożenia, ale powoduje to 2-3 sekundową zwłokę. On zmienia biegi tak, jak zmieniały kiedyś smarty ze skrzynią bezsprzęgłową. Pamiętacie? Tam był taki zautomatyzowany manual. Jak jechaliście, to było tak, dwójka. One tak zmieniały biegi i dokładnie tak jest tutaj w tym samochodzie. Przy czym nigdy nie wiecie, kiedy on zmieni ten bieg. Mam wrażenie, że niesamowicie Renault zmarnowało potencjał nazwy Espace. Robi teraz fajne auta. Podobało mi się Rafale, podobał mi się Austral. Naprawdę, pomijając ten układ hybrydowy, do którego można się przyzwyczaić, dla mnie po prostu pracuje niezrozumiale, ale w pewnych okolicznościach przyrody jest i oszczędny, i dynamiczny, to są fajnie wykonane, fajnie wyglądają, mają fajne wyposażenie, fajne materiały, przyjemnie się nimi jeździ, doskonała zwrotność, bardzo dobre zawieszenia, układy kierownicze i naprawdę zmarnowali potencjał nazwy Espace, robiąc z tego takie gówno. Przepraszam bardzo za sformułowanie, ale ono odnosi się do tego, jak niepraktyczny jest to samochód w wydaniu 7-osobowym. Można było przecież zrobić dużego SUV-a, nawet 5-metrowego, szarpnąć się na porządną platformę, żeby zamknąć ludziom usta i powiedzieć: okej, zmieniamy ten samochód z vana na SUV-a, ale dajemy Wam naprawdę dużego, fajnie zaprojektowanego SUV-a, gdzie macie pełnowartościowy trzeci rząd siedzeń, duży bagażnik. Są takie SUV-y na rynku. Też mają 7 miejsc, mają 5 metrów długości, dużo miejsca w trzecim rzędzie i jeszcze bagażniki znośne. A tutaj
Zmarnowano fajny potencjał fajnej nazwy, legendarnej nazwy, robiąc auto, które jest de facto 5-osobowe, które ma w wydaniu 7-osobowym fatalny bagażnik, ciasny trzeci rząd i rozbawia wręcz takimi rozwiązaniami jak to, że siedząc w trzecim rzędzie możecie w drugim rzędzie złożyć fotele, macie 2 gniazdka USB-C po jednej stronie i nie można się na ten trzeci rząd dostać, chyba że jest się myszą albo wiewiórką. Kompletnie bez sensu. W dodatku brzydko wygląda ten samochód z tyłu. Na tle takiego Australa, czy na tle szczególnie tego Rafale, który jest po prostu z tyłu ładne, to tutaj to auto jest po prostu z tyłu brzydkie. Więc jest to z tego względu, oceniam, straszna kupa. No, co ja mam wam powiedzieć? Chyba że w wersji 5-osobowej, jak ją weźmiecie, będziecie mieli większy bagażnik, to ok. Dla bagażnika możecie wtedy ten samochód kupić. Podejrzewam, że tam gdzie są te fotele, to jest głęboka wnęka, możecie wtedy włożyć tam duże walizki. Ten bagażnik wtedy ma albo 580, albo 680, albo 720, albo 430, albo 218 litrów, zależnie od tego, w którą rubryczkę sobie zerkniecie. I myślę, że wtedy naprawdę Espace jest samochodem praktycznym. Natomiast to auto, rozpatrując jako auto 7-osobowe, to jest po prostu gówniane, przykro mi bardzo. Tak zwane Etron Medert.